Siemano, siemandero, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Filmiki o gitarach Xantyp 77. Dostałem ostatnio od jednego z widzów, chyba na TikToku, takie pytanie, do czego jest taki przylutowany kabelek w Stratocasterze do tego grzebyczka od sprężyn. No to akurat nie mamy Stratocastera, mamy trochę inną gitarę. No ale pytanie jest bardzo zasadne i oczywiście wszyscy ci, którzy znają się na gitarze, być może już wiedzą, do czego takie rzeczy są. Myślę, że też pewnych rzeczy z tego odcinka będą się mogli dowiedzieć dalej. Natomiast rozpoczynając sobie właśnie od takiego pytania, chciałem odpowiedzieć. To jest masa gitary. To jest ekran minus cokolwiek, jak to sobie nazwiemy. No, potocznie nazywa się to masa gitary. Dlatego, że jest to połączone z mostkiem za pomocą tutaj tych sprężyn, za pomocą tego wszystkiego. Dotykając strun w takiej gitarze, łączymy się z tą masą i eliminujemy brumy. W takiej gitarze, która no nie ma tutaj tych sprężyn i to wszystko jest schowane, ten kabelek tak naprawdę jest przeciągnięty przez korpus, tam jest zrobiona taka dziurka, otworek i też łączy się to z mostkiem i też grając na tym instrumencie mamy do czynienia z tym, że zwieramy tą masę z naszym ciałem, przez ziemię się łączymy z groundem, czyli właśnie z masą, no i eliminujemy brumy. Czasami w gitarach brakuje takiego połączenia, brakuje go w dwóch przypadkach. W tej gitarze oryginalnie był czarny hardware. Przy czarnym hardware'ze, jeżeli jest on pomalowany grubą warstwą tego lakieru, powoduje to, że ten metal nie dotyka do tego metalu, czyli ten kabelek, który sobie idzie z komory elektroniki i dotyka nam tutaj tego trzpienia, nie łączy tego mostka z masą, bo wszystko jest zalane farbą i po prostu dotykając nie robi się to pożądane zjawisko, które zaraz Wam pokażę, czyli wycięcie tego brumu. Czasami również, tak jak tutaj mamy założonego EMG81, czasami również jest tak, że producent takiego aktywnego przetwornika mówi, że tego nie trzeba łączyć z masą. Ja na przykład w serwisie Gitarowa Mgła i w ogóle od lat tak naprawdę łączę również całą masę, mimo tego, że jest to pick-up aktywny. Niczemu to nie przeszkadza. Jestem raczej z tej szkoły, która mówi, żeby to połączyć. Aczkolwiek rzeczywiście producenci przetworników aktywnych mówią, że tego łączyć nie trzeba i efekt jest dokładnie ten sam. Jednak ja uważam, że lepiej jest to połączyć. Oczywiście brum jest związany z różnymi rzeczami. Ten brum może się w Waszym życiu gitarowym pojawić z powodu różnych przyczyn, o których mam nadzieję, że z tego odcinka się oczywiście dowiecie. Bardzo poproszę, łapka w górę, subskrypcja, komentarz, informacje od wszystkich elektroników, informacje od wszystkich, którzy doświadczyli brumu, jak go wyeliminowali. Właśnie w tejże sekcji. Jak wszyscy wiemy z historii, pierwsze przetworniki w gitarach elektrycznych były to tak zwane przetworniki single coil, czyli jedna nawinięta cewka wokół magnesu, stworzyło to elektromagnes. Przetworniki single coil no, miały niestety właśnie tą wadę, że zbierały brumienie z okolicy. Okolicy prądowej 50 bądź 60 Hz, w zależności od tego, po której stronie świata jesteśmy. Jest to fala, która po prostu sobie płynie w prądzie w gniazdku. Jest to od wielu, wielu lat bolączka wszystkich, którzy chcą fajny, czysty sygnał. Jest to pierwsza taka właśnie bolączka i te przetworniki w tym momencie to, co słyszycie, to jest szum samego wzmacniacza lampowego, który jest przesterowany. Bo to oczywiście dużo bardziej słychać na mocnych wzmacniaczach przesterowanych, mocno rozkręconych i im więcej tego przesteru, im więcej tych przesterów gdzieś po kolei będziemy mieli, będziemy dopalać, no ten szum również będzie podbijany i też będzie wzmacniany, więc ja mam włączony w tym momencie wzmacniacz, akurat to jest dla Boga w tym momencie i ten wzmacniacz
to jest jego szum. Jeszcze raz posłuchajcie. To jest jego szum, który jest całkowicie normalny dla tego wzmacniacza. Przesterowane wzmacniacze lubią sobie szumieć. Szumi on tak. Nie jest to jakoś specjalnie uciążliwe, no ale generalnie no mamy do czynienia z szumem. Więc to jest rzecz numer 1. Ale w momencie, kiedy sobie rozkręcimy taką gitarkę, to jest gitara na singlach, pojawiają nam się tego typu brumy, które są całkowicie normalne. Teraz uwaga. To jest całkowicie normalne. Oznacza, że wasza gitara ma uziemiony mostek i że uziemiacie swoim ciałem tą gitarę właśnie i że dzieje się dobrze, bo jakiś tam brum się nam wycina. Ale jak słyszycie, przy jednym pick-upie wyciszył się trochę bardziej, a przy drugim pick-upie jeszcze gdzieś w tle słychać pewnego rodzaju brumienie. Po prostu ten pick-up pewnie jest mocniejszy, ma większą rezystancję i zbiera więcej tych wszystkich zakłóceń dookoła. Dodatkowo jeszcze w obecnych naszych czasach mamy routery Wi-Fi. Obok mnie jest elektrownia, jeżdżą tramwaje w dużych miastach, prąd płynie różnymi zakątkami na różne sposoby i do różnych miejsc i tych takich źródeł zakłóceń jest dużo, dużo więcej. Więc w latach 50. wymyślili, jak to być może można rozwiązać. Mądre głowy zauważyły, że jak połączy się ze sobą dwa przetworniki single coil w drugiej i w czwartej pozycji strata, to troszeczkę ten brum znika. I rzeczywiście tak jest, że jak macie Stratocastera i połączycie sobie dwa przetworniki razem ze sobą, to troszeczkę tego brumu nam znika i te zakłócenia są mniej, że tak powiem, zbierane. Podobnie jest w Telecasterze w środkowej pozycji, ale to jeszcze nie było idealne rozwiązanie. Tego idealnego rozwiązania niestety nie ma, do czego dojdziemy w tym filmie. Natomiast w latach 50. niejaki Seth Lover wymyślił przetwornik, który nazywa się humbuckerem. Humbucker łączy ze sobą dwie cewki. Humbucker oznacza właśnie wyeliminowanie brumów. No i ten przetwornik był mniej podatny na zakłócenia, które wtedy były w powietrzu. On do tej pory jest mniej podatny, ale teraz mamy, jak powiedziałem, troszeczkę więcej zakłóceń. W tym momencie nie jestem podłączony do masy, bo trzymam gitarę przez szmatkę. I w momencie, jak sobie odkręcamy, to tych brumień jest mniej. Co prawda, jak tutaj wiecie, przyłożę do jakiejś baterii czy do czegoś, to oczywiście jest więcej. Wszystkie routery, wszystkie źródła, transformatorki impulsowe i wszystko, co jest dookoła, no powoduje, że tego jest więcej, ale no posłuchajcie sobie. Ewidentnie tego brumu jest tutaj mniej. Chociaż było to rzeczywiście bardziej słyszalne w tamtej wersji na singlu. Na mocnym humbuckerku jednakowoż już przy mocnych humbuckerach potrafi nam również doskwierać właśnie to, w jakich czasach żyjemy. No i popatrzcie sobie.
W zależności od kąta, pod jakim siedzę, jak słyszeliście, zbiera się więcej tych brumów, zbiera się więcej tych wszystkich śmieci z otoczenia, które powodują, że no, czujemy się lekko nawet zdenerwowani pewnie i że generalnie nie jesteśmy zadowoleni z tego efektu, no bo takie rzeczy potrafią psuć nagrania i ogólnie potrafią psuć krew. Ja w tym momencie jestem podłączony tylko i wyłącznie jednym kabelkiem. Jest to wysokiej klasy polski kabel Reds Music, na którym polegam od wielu lat. Ogólnie te kable uważam za bardzo dobre. No i generalnie one same z siebie nie powodują brumów, no bo jeszcze kolejnym etapem takim, że może Wam gdzieś pojawiać się to brumienie, jest to, że macie po prostu kiepskiej jakości kabel. Kabel łączący gitarę z Waszym systemem do nagłośnienia gitary jest bardzo ważną rzeczą, więc nie opierajcie swojego brzmienia na kiepskich kablach. To też wyeliminuje pewnego rodzaju brumy. No dobrze, ale co zrobić, jeżeli chcemy używać pedalboardów, jeżeli chcemy wpiąć sobie kilka różnego rodzaju efektów, nie mówiąc już o moim systemie, który też Wam tutaj zaraz omówię, który już jest w ogóle ultra mega skomplikowany. No po pierwsze trzeba mieć dobry zasilacz, który sam z siebie tych brumów nie będzie powodował. Po drugie, znowu, te wszystkie kabelki do łączenia pomiędzy powinny być fajnej, dobrej jakości i powinny też być bezstratne. Po trzecie, fajnie jest mieć taki buferek na początku, bo on też nam pomoże, niekoniecznie może w brumach, ale fajnie jest mieć buferek, czyli jakiś efekt na przodzie łańcucha, który jest no buferem właśnie, no, czyli nie jest trójbypassem, czyli ten sygnał nie leci sobie czyściuteńko, tylko tam jest jakiś transformatorek, który powoduje, że ten sygnał jest tak jakby, no nazwijmy go sobie w cudzysłowie, wzmocniony. No i w momencie, kiedy nam się pojawiają te różne efekty, no to niestety, ale pojawia nam się to, że też będą nam się te brumy nasilały. To się na przykład stanie w momencie, kiedy będziemy używali dopałki do naszego kanału przesterowanego, no bo ten sygnał z gitary, to wszystko, co zbiera pick-up, to wszystko, co wchodzi przed jest wzmacniane i podbijane. Oczywiście tutaj można się poratować bramką szumów. Ta bramka szumów spowoduje, no, że brzmienie, jeżeli bramka szumów jest dobra, się nie zmieni i na tym też polega dobroć bramki szumów, ażeby się takie właśnie brzmienie jakoś specjalnie nie zmieniało. Natomiast no, spowoduje ona to, że w momencie, kiedy nie będziemy grali, no to wtedy te brumy tak jakby znikną. W momencie, kiedy nie będziemy grali, no to wszystko, co wchodzi do tej bramki szumów, co gitara zbiera, zniknie, no i nie będziemy tego słyszeć. Oczywiście nie ma jeszcze takich bramek szumów, które wytną to w momencie, kiedy będziemy grali, ale kiedy będziemy grali, ten sygnał, zwłaszcza jeżeli gramy przesterowane rzeczy, jest na tyle mocny i to brzmienie tej gitary jest na tyle mocne, że przykryje nam te brumy i nie będziemy tych brumów słyszeć. Więc pozbędziemy się tego wszystkiego, co jest pomiędzy graniem, czyli w momencie, kiedy cisza też gra ma się pojawić, no to właśnie wtedy pozbędziemy się tych brumów. Czyli one no, nie zostaną wycięte, ale zostaną wyeliminowane z sygnału wtedy, kiedy one są nam niepożądane. Więc tak naprawdę, żeby to wszystko się tego wszystkiego pozbyć, no to musimy mieć tą bramkę szumów i warto ją wpiąć, warto kupić taką, która po prostu sygnału nam nigdzie nie wycina. No i tutaj dochodzimy sobie do specyfiki tego wszystkiego, jak ja to tutaj nagrywam i jaki ja mam tak naprawdę problem i jak go rozwiązałem. Bo tytułem wstępu powiedziałem Wam o takich bardzo, bardzo prostych rzeczach, ale w momencie, kiedy zaczynamy sobie budować pedalboardy, które rozbijają nam sygnał na dwa sygnały. Te dwa sygnały wysyłane są do dwóch wzmacniaczy. Używamy jednego zestawu wzmacniaczy, bądź przełączamy się na drugi zestaw wzmacniaczy. No, zaczynają nam się robić schody. No, bo doświadczyłem następującej rzeczy. O ile tutaj, w tym zestawie, brumienie nie było aż tak uciążliwe, o tyle tutaj w tym zestawie brumienie było już dosyć konkretnie uciążliwe. Firma Morley wysłała mi taki oto zestawik. Jedna rzecz nazywa się Ham No.
Ham No. Tutaj jest taka świecąca się diodka. Jest to taki krótki kabelek, który sobie wpinamy przed wzmacniacz. A druga rzecz, którą mi firma Morley wysłała, jest to takie coś, co nazywa się Morley. A druga rzecz, jaką mi firma Morley wysłała, jest to takie coś, co nazywa się Morley Ham Eliminator. Ten Morley Ham Eliminator jest to takie pudełeczko, jak widzicie, przełączamy sobie input, wyłączamy sobie output, no i generalnie ma to eliminować właśnie wszelkiego rodzaju ground loopy i wszelkiego rodzaju takie problemy, które te ground loopy mogą powodować. Oczywiście to nie jest jedyne takie urządzenie, gdyż kiedyś już sobie kupiłem na przykład takie urządzenie, które w ogóle mi nie zdało rezultatu i które spowodowało jeszcze, że sygnał jest dużo mniejszy, więc wykluczyłem je ze swojego, że tak powiem, repertuaru, no bo nie zrobiło ono nic dobrego. Oczywiście też pewnego rodzaju rozwiązaniem są takie wszelkiego rodzaju ciekawe sytuacje, jak rozbijacze sygnału. Tutaj na przykład chciałem pozdrowić bardzo Adasia, który mi kiedyś zrobił taki mój sygnowany rozbijacz sygnału. Tych rozbijaczy sygnału mam oczywiście bardzo dużo różnych i różnistych, różne je próbowałem. Morley zresztą robi też taki rozbijacz sygnału na trzy wzmacniacze. No natomiast takie rozbijacze sygnału posiadają w środku taki transformatorek, który powoduje, że też jest nam dużo przyjemniej i dużo łatwiej tych brumów się pozbyć. Czasami mają takie coś jak ground lifty, jak odwrócenie fazy i właśnie jak włączenie tego transformatorka. No natomiast ja miałem następujący problem. Jak mówię, no po podłączeniu mojego pedalboardu idzie sobie to tak. Tu jest Chromatic Tuner. Z Chromatic Tunera rozbijam się na dwa sygnały. Jeden sygnał sobie idzie do Deep Boxa, który zamienia to w sygnał, który idzie sobie do miksera i nagrywa mi to liniowo. Czyli wykorzystuję sobie to albo do zrobienia basu, albo do na przykład zapięcia wtyczki VST. Z drugiego tego wyjścia to sobie idzie do bramki szumów. Dzięki tej bramce szumów, która ma też pętlę, w tej pętli jest włączony kompresorek i moja dopałka. No ale dzięki tej bramce szumów wycinam te wszystkie brumy. To oczywiście nie idzie do tego Tera Echo. To wszystko jest zasilane bardzo dobrym zasilaczem, bo wcześniej zasilałem to różnymi zasilaczami mieszanymi i miałem też totalny tutaj bajzel. Tutaj mam teraz jeden zasilacz, który mi wyeliminował część tych problemów. No ale później sobie idę do takiego TC Mimicu. TC Mimicu jest to efekt, który powoduje, że grając jedną partię na gitarze, nagrywam je dwie naraz na dwóch wzmacniaczach i nagrywając je dwie naraz na dwóch wzmacniaczach, no mam do czynienia z tym, że to tak udaje, jakbym zagrał drugi raz i tam troszeczkę może zagrał to inaczej, więc gdzieś tam coś przesuwa, gdzieś tam coś takiego robi, co powoduje, że te dwa take'i są po prostu zupełnie inne. Bardzo fajne urządzenie, no bo do partii rytmicznej w graniu metalu na dwa piece, w nagrywaniu no szybko rozwiązuje temat, bo jest to łatwo zrobić. Więc to jest taki mój zestaw. Tutaj z tego mi się robi bas, z tego mi się robią dwie gitary, no i tak no, nagrania powstają szybciej. Ale jak mówiłem, o ile tutaj nie miałem większych problemów, o tyle tutaj już te dwa piece ze sobą no nie zagrały jakoś fajnie. No i do tej używałem jednego radiala, który miałem tutaj na biureczku, drugiego takiego rozbijacza, który miałem tutaj na biureczku. Do tego wpinałem się kabelkami z tego pedalboardu i szedłem sobie tutaj na te wzmacniacze. No i rzeczywiście te brumy mi się wycinały i było ok, no ale było to dosyć uciążliwe i dosyć nieciekawe, jeżeli chodzi o to, że no tutaj miałem osobny zestaw i tak dalej. Więc postanowiłem, że sprawdzę tego Ham Eliminatora i sprawdzając tego eliminatora zobaczymy, czy coś on mi w ogóle da. No więc sprawdźmy. No dobra, to teraz sobie zrobimy tak, że sobie popodłączamy na różne sposoby cały ten mój pedalboard i zobaczymy, czy ten Ham Eliminator mi te wszystkie brudy wyeliminuje. Najpierw pokażę Wam, jak brumi zestaw Labogi z Mesą naraz. Od razu mówię, brumienie, szumienie, trochę inne rzeczy i tak dalej, więc też to weźcie pod uwagę. Tak brzmi brum
dwóch wzmacniaczy Labogi z Mesą połączonych przez cały ten mój system. Posłuchajcie. Na wyciszonej gitarze. W momencie, kiedy ta gitara będzie niezmasowiona przeze mnie, ale włączona, akurat ta aż tak bardzo nie zbiera brumów, więc zmienimy na taką, co troszeczkę bardziej zbiera te brumy, które są tutaj w okolicy. Więc ta, którą mam teraz, wracamy sobie do single coili i zobaczycie, jak się będę kręcił, jak ona będzie zmieniała też to nasilenie, chociaż to nie jest do końca to, o czym wam w tym momencie chcę też opowiedzieć. Natomiast wrócimy sobie na moment po prostu do tego brumienia. W studiach nagraniowych te brumy, jeżeli się też pojawiają się one dlatego, że siedzicie blisko komputera, siedzicie blisko monitorów, które sieją i nadają. Zawsze się warto odsunąć, zawsze się warto też właśnie znaleźć ten troszeczkę inny kąt, w szczególności właśnie na singlach. W każdym razie potrafi to zebrać tak. Wszelkiego rodzaju LEDy, żarówki LEDowe, no to wszystko będzie nam właśnie, impulsowe zasilacze, będzie nam to powodowało to brumienie. Ale dobra, wracamy sobie do tej gitary, która brumiała mniej. Zresztą czekajcie, tam jeszcze zmasowimy, nie? Ta ma chyba kiepską tą masę. Wracamy sobie do tej, która brumiała najmniej. Jest ona zmasowana. Tak naprawdę, no tak jak powiedziałem, w przypadku tej Mesy z tą Labogą nie miałem jakichś większych problemów. Zobaczmy teraz, co robi bramka szumów. No troszeczkę pomaga. Zobaczmy, co robi bramka szumów w momencie, kiedy podbije sygnał boosterkiem. Co, jak bramki szumów nie ma? Teraz tak, tych rzeczy od tego kręcenia nie wyeliminuję w tym pomieszczeniu. Tak jak powiedziałem, koło mnie jest elektrownia, tu jest stara instalacja PRL-owska. No nie da się tego, tak naprawdę to tu nie ma prawdziwego uziemienia. No niestety jest to urok, podejrzewam, że wielu z was. Jak słyszeliście również, połączenie tych dwóch wzmacniaczy samo z siebie nie powoduje żadnego ground loopa. Sprawdźmy w tym momencie, jak przez ten mój system na tym czy ten ground loop się pojawia na dwóch innych wzmacniaczach, które również dla was używam do nagrań. No tutaj tego brumu już jest sporo. Tego brumu już jest sporo nawet na gitarze, która jest wyciszona.
On się pojawia sam z siebie w momencie, kiedy gitarę włączę. Znaczy najpierw go posłuchajcie. W momencie, kiedy włączę gitarę, tam pod spodem dochodzi jeszcze jeden taki brumik. Jak podbiję to podbitką, jest tego dość sporo. W momencie, kiedy włączę bramkę, jest tylko i wyłącznie ten brum z wzmacniaczy w tym momencie, czyli tak naprawdę ten sygnał z gitary nie wchodzi, tu jest w miarę czysty ten, który wchodzi w podbitkę i we wzmacniacze, ale no ten sygnał tutaj jest. Więc pierwszym takim elementem, który sobie postanowiłem zamienić, jest dołożenie tego kabelka. Dołożenie tego kabelka ma spowodować, że to złe połączenie tych wzmacniaczy tam może się odwrócić ku dobremu i może spowodować to, że nagle to zacznie grać w porządku. Zobaczymy. Nie sprawdzałem, sprawdzam z wami. Oglądałem wideo, oglądałem u Andiego. U Andiego zadziałało na Guitar Geek rewelacyjnie. Mam nadzieję, że u mnie będzie tak samo. Niestety, ale w mojej konfiguracji Hum No nie podołał. Na szczęście Morley wymyślił również ten Hum Eliminator, więc zobaczymy, czy podoła Hum Eliminator. Więc jednak dam szansę temu Hum Eliminatorowi, licząc na to, że nie spowoduje to żadnych spadków sygnału, bo tak jak mówiłem, używając na przykład tego urządzenia kiedyś, no tutaj spada sygnał diametralnie i po prostu to, co wchodzi w gitarę, to nie jest to, co chcielibyście, żeby w tą gitarę wchodziło, więc miejmy nadzieję, że Hum Eliminator nie zjada w żaden sposób sygnału i go nie psuje, tak przynajmniej Morley zapewnia. Więc sprawdzimy sobie najpierw, jak to gada bez Hum Eliminatora. Mam włączone bramkę, mam włączone KHDK i są dwa kanały przesterowane tam na wzmacniaczu właśnie. No i Hum Eliminator zadziałał. Sygnał moim zdaniem nie jest zmieniony i moim zdaniem jest to w pełni akceptowalne, co się tutaj dzieje. Natomiast brum ewidentnie zniknął. Jest cisza, jak makiem zasiał. Jest to, jak to powinno być. Włączona bramka, włączony booster i cisza, jak makiem zasiał. Więc Hum Eliminator zostaje w moim zestawie. Natomiast samo to Hum No
Widziałem, że działa. U mnie nie zadziałało. Być może jest tutaj jeszcze większy problem i jeszcze być może przed Morleyem z Hamną jest wiecie, no wiele rzeczy, które jeszcze mogą zrobić. Może muszą tutaj inżynierowie z Morleya przyjechać do fogowni i po prostu sprawdzić, jak im to gra. Co jeszcze mogę w tym momencie zrobić? Możemy sobie sprawdzić, jak to działa na tym drugim zestawie, no bo skoro na jednym nie było aż takich wielkich brumów, a na drugim było, to znaczy, że one się między sobą też troszeczkę różnią, więc w tym momencie się przepnę do Labogi i do Mesy, ciach Mesa, ciach Laboga, standby, standby. No cisza. Więc Ham Eliminator ze mną zostaje. Jest to dobra rzecz. Morley Ham Eliminator jest dla mnie absolutnym game changerem i nie będę już szukał nigdzie dalej i to jest urządzenie, które w całym moim bardzo konkretnym zestawie było mi bardzo, bardzo potrzebne. Nie zjada sygnału, wycisza wszystko, co jest mi niepotrzebne i powoduje, że nie ma żadnych śmieci. Jest fajne, małe, nie trzeba tego zasilać, nie trzeba nic z tym robić takiego, co powoduje, że jest to kłopotliwe, jest to absolutnie niekłopotliwe. Tak naprawdę podejrzewam, że jeszcze dodatkowo mógłbym w tym momencie ominąć tego mojego D-Boxa, którego mam i wyczyścić sobie ten sygnał w takim sensie, że pewnie jakbym się z tego wyjścia wypiął liniowo, to też by się nic nie działo. Tego nie sprawdziłem, sprawdzę to sobie jeszcze, czy jest to tak, że można to połączyć równolegle. W mojej konfiguracji, czyli po prostu do podłączenia do wzmacniaczy, absolutny game changer i absolutnie coś, co odmieniło w tym momencie moje życie, no bo ja się z tym brumem tutaj borykam od wielu, wielu, wielu lat. A teraz mam fajnie, czyściutko i jest bardzo, bardzo dobrze. Jak jeszcze mi to zadziała, tak, że będę mógł się wpiąć w interfejs, czego nie sprawdziłem i w interfejs będzie mi tak działało, że będę mógł sobie również nagrywać te dwie ścieżki na linię na innym stanowisku komputerowym, no to już w ogóle będę w niebo wzięty. Aczkolwiek, jeżeli macie problemy z brumami, sprawdziłem, polecam, zobaczyliście, że działa i naprawdę mimo mojej skomplikowanej i całkowicie rozchełstanej konfiguracji robi to konkretną robotę, więc jest duży, duży plus. No niestety szkoda, że z tym kabelkiem nie zadziałało, ale tak jak mówię, ten kabelek, jak oglądałem sobie o tym filmy na YouTubie, no to działa ludziom. Więc być może po prostu jest to tak, że tutaj jest trochę za dużo różnych rzeczy. Może być jeszcze jedna przyczyna, że mi to nie zadziałało. Ja mam część wtyczek angielskich, a część mam wtyczek polskich i możliwe, że gdzieś mi się to tak poodwracało, że w całym tym moim gąszczu no, nie podołało. To podołało. To jest sprzedawane w tym momencie w zestawie. Tak naprawdę, więc jeżeli będziecie sobie to chcieli kupić, to oczywiście link, gdzie to kupić w Polsce, jest w opisie odcinka, więc jeżeli potrzebujecie coś, co na pewno Wam zrobi robotę, no to Ham Eliminator jest właśnie dla Was. Mam nadzieję, że filmik ogólnie Wam się spodobał. Specjalnie nakręciłem go tak troszeczkę też live'owo, tak troszeczkę inaczej, więc jeżeli już zostawiliście łapki w górę, to fajnie. Bardzo Wam dziękuję. Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście w Gitarowej Mgle. Bardzo dziękuję patronom, bardzo dziękuję wszystkim, którzy się udzielają. Bardzo dziękuję za wszystkie końcówki samochodowe, prezenty na 10-lecie i wszystko, co jest ciekawe. Kto obejrzał do końca, niech napisze, a jaka to jest gitara? I może być to zarówno pytanie, jak i odpowiedź. Więc no mówię, ja już tego nie wypnę z pedalboarda. Już to po prostu się tym jaram.
Końcowa samochodowa, lista patronów, dziękuję, pa! Nie wiem, czy to pracowniczy, czy to jest też jako element wyposażenia muzeum. Wygląda bardzo autentycznie, z tymi misiami, z tym wszystkim. Może jest to element wyposażenia muzeum. Oczywiście ja nie mam zielonego pojęcia, jaki to jest rodzaj Mercedesa. W ogóle się na rodzajach Mercedesów nie znam, nie orientuję się i nie wiem, czy jest to W126 000 czy ZG259. Ogólnie uważam, że tak samo jak samochody powinny być nazywane nazwami własnymi typu Thunderbird, tak samo jak gitary powinny być nazywane i wiecie, RG 420 jeszcze jestem w stanie ogarnąć, ale już W128 albo cokolwiek innego to już tak trochę mniej. No niestety są i gitary, i samochody, które nazywane są właśnie cyfrą, numerkami. Do mnie to jakoś tak do końca nie dociera. Umwelt 4 ma takie auto, więc tragedii chyba nie ma. Słuchajcie, fajosko tu jest, Albatros i ogólnie to tu jest fajosko. Jak gdzieś przejeżdżacie koło Zinsheim, to myślę, że warto wpaść. A ja idę do IWA 18.